Witam Państwa bardzo serdecznie, świątecznie. Dzisiaj drugi dzień świąt, ale robić trzeba. Dzisiaj film serwisowy, widoczny tutaj monitorek, zaraz powiem co to jest. Film troszeczkę z innej branży niż standardowo radiowej, aczkolwiek widać tu antenki i radia w tym urządzeniu też są, więc tak nie do końca. Urządzenie stare, które w sumie pracuje, ale z informacji jakie otrzymałem od początku miało jeden problem, że rozładowywało po prostu wewnętrzny akumulator, nawet jak nie było używane i to dosyć szybko. I były problemy z załączaniem na akumulatorze, zwłaszcza jak padł, to potem już po naładowaniu nie chciało się załączyć, trzeba było kombinować. Oczywiście załączało się na zewnętrznym zasilaniu, nie było problemu. Tutaj, aby uniknąć tego rozładowywania, była taka nowatorska, nazwijmy to domowa metoda. Został wrzucony wyłącznik dodatkowy, żeby rozpiąć te akumulatory w momencie jak nie są używane. No ale to wiadomo, nie o to chodzi. Teraz są już coraz większe problemy z tym załączaniem, więc po prostu mam się temu przyjrzeć i zobaczyć jak to funkcjonuje. W tej chwili nie chce się uruchomić, wyłącznik jest załączony. Po takich paru próbach tutaj tego wyłącznika załączania, wyłączania udawało się urządzenie czasami odpalić, ale nie za bardzo. Natomiast podpięte do zewnętrznego zasilania, tu widać od razu lampkę ładowania, od razu startuje. A co to jest za urządzenie? No jest to monitorek z odbiornikiem podwójnym, czyli Diversity, na pasmo 5,8 GHz, czyli pasmo, gdzie ogólnie pasmo dostępne, ale często transmisje wideo są tam puszczane, a głównie przez użytkowników dronów czy innych urządzeń, tak zwanych FPV, czyli First Person View, First Point View, różnie to tam tłumaczą, z tego co tak kojarzę. Także tutaj można coś takiego sobie używać i obserwować. Stricte analogowe, ze względu właśnie, jeżeli chodzi o drony, analog jest tutaj z tego co wiem lepszy, no bo nie ma opóźnień w przesyłaniu sygnału, co cyfrowe transmisji jednak czasami zawsze wtrącają opóźnienie, a w przypadku lotów z dużymi prędkościami te opóźnienia są niekoniecznie nam potrzebne. Oczywiście są urządzenia, które te opóźnienia mają zminimalizowane, ale wtedy są bardzo drogie. Natomiast takie analogowe tutaj zestawy są dosyć tanie i można sobie je używać. Tak jak powiedziałem, dosyć stary ten monitorek, on już ma 8-10 lat, ale odbiera te podstawowe kanały, ma skanowanie, można przełączać dwa odbiorniki, można robić diversity, czyli na obydwu odbiornikach to samo odbierać i wtedy on wybiera, który jest najlepszy i tak dalej, także wiele tutaj jest możliwości, ale nie o tym tutaj sprawa. Teraz odłączymy tutaj ten. No i w tej chwili, jak widać, na baterii chodzi, ale to do pierwszego rozładowania czy słabszego poziomu baterii i to urządzenie znowu przestanie działać. Nie mówię już o wyłączeniu tym wyłącznikiem z tyłu. On też jakiś taki kiepski, bo nie zawsze załącza. No już tutaj się uruchomić nie da, a nie o to chodziło. Będę chciał przywrócić to urządzenie do takiego stanu, jak powinno być fabrycznie, czyli wyłącznik działa, bateria się nie rozładowuje, ale czy się uda? Trudno powiedzieć, nie wiem jaka jest konstrukcja, być może to była jakaś wada fabryczna, ale miejmy nadzieję, że nie i uda się poprawić funkcjonalność tego sprzętu. Jak nie, będzie dalej trzeba go używać w taki sposób jak było. Także ja się biorę za rozkręcanie i zaraz zobaczycie co tam jest w środku i będziemy próbowali sobie jakoś poradzić z tym urządzeniem. Monitor wstępnie już rozebrałem. Tutaj się pewne rzeczy udało, pewnych nie. Widać ładną konstrukcję. To jest panel ekranowany, także nie zakłóca nam torów odbiorczych. Ale tak nie za bardzo rozumiem, nie wiem czy tu będzie dobrze widać. Tu wychodzą dwie pary przewodów. Dwa czarne, dwa czerwone. Aha, już widzę. Dobrze, czyli to są, bo to są dwie baterie tutaj. Dobrze, czyli wyłącznik był tutaj założony na baterii, na połączeniu szeregowym tych dwóch ogniw. Tu było wyjście zasilania, on to załączał, rozłączał. Także tutaj już odpadło to z tej ścieżki ujemnej, minusowej, także to trzeba będzie przylutować za chwilę, ale to nie o to
chodzi, bo najpierw troszeczkę testów porobimy. Jest gniazdo, które nie było wykorzystane ze względu na to, że obudowa jest na tyle tutaj już niewiele miejsca w niej zostaje, żeby z tamtej strony podłączyć, więc tak oryginalnie chyba też było, coś kojarzę w tych innych urządzeniach, no ale to się sprawdzi, więc tutaj nie ma problemu. No więc cóż, no odpinę baterię i zaczniemy robić próby na samym złączu. Będę zasilał poprzez te złącze i zobaczymy w tym momencie, jak się będzie zachowywał odbiornik, znaczy monitor, nie odbiornik, jaki będzie pobór prądu przy wyłączonym i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje. Wpiąłem układ pomiarowy, zasilacz, widzicie wskazania amperomierza. Podłączyłem tutaj przez złącze zasilanie, znaczy jeszcze go nie ma. Minus jest tutaj na żółtym akurat. No i podłączmy plus poprzez właśnie miernik prądu i zobaczmy, co nam to pokaże. Czy rzeczywiście miał prawo rozładowywać szybko baterię ten monitor. No i jest 4,2 mA. No to rzeczywiście jest to możliwe, że ta bateria była rozładowywana 10 godzin, to jest 40 mAh, 100 godzin 400, czyli przez kilka dni, jak nie był używany albo zostawiony był w słabszym stanie, nie naładowany do końca, tutaj następowało to rozładowanie. Zobaczmy teraz, czy się załączy. No załączył się tutaj. 0,8 ampera pobiera, czyli akumulatorek, który tutaj był, pokazywał. No nie wiem, ile pokazywał, bo jest zaklejone. Także pewnie na jakieś 2 godziny pracy to starczało. No tutaj zasilanie. I załączanie działa. A weźmy, wyłączmy zasilacz bez wyłącznika i spróbujmy jeszcze raz to samo zrobić. 4 mA. O, czyżbym coś rozpiął, bo teraz prąd spadł, jak widzicie, do zera, ale nie ma możliwości załączania. Jeszcze raz załączę zasilacz. Na chwilę był wzrost prądu. Jeszcze raz tędy rozrobimy to. No i już nie ma tych 4 mA, ale nam się nie załącza. Czyli może te 4 mA było powodowane tym, że działa układ stand-by'a. No, zobaczę teraz zasilanie. Widzieliście, też wskoczyło na 3 mA przez chwilę. Odłączmy. No i jest 4. No i w tej chwili się załączył. No, czyli to wygląda nieciekawie. Rozpiąłem zasilacz jeszcze raz i już nie mamy poboru i nie mamy załączania. A więc to tak dziwnie działa, że dopóki jest na baterii napięcie, to on się załącza i rozłącza. Jak zniknie napięcie, to potem bez naładowania tego ze złącza, no niestety on się nie uruchomi. Ale czy to tak powinno być, czy nie, no to ja sobie jeszcze tutaj za chwilę przejrzę i zaraz Wam pokażę, co ewentualnie ustaliłem i jakie tutaj pomiary porobimy. Zrobiłem troszeczkę pomiarów, rozeznania, takiego reverse engineeringu na tej płytce. No nie mam dobrych wieści, ale po kolei. Co się udało ustalić? Tutaj jest układ, który odpina akumulator. Odpina masę tego akumulatora. Tak jest tutaj akurat układ zbudowany, że tu jest odpinana masa tego akumulatora i jest tu jednocześnie zabezpieczenie. Zaraz Wam pokażę, przy jakim napięciu odpina. Druga strona tego układu, tej płytki, no to mamy wejście właśnie
z zasilania zewnętrznego, z zasilacza. Zabezpieczenie na diodach. Później mamy dodatkową przetwornicę. Nie wiem, co ona tam jeszcze w międzyczasie zasila, ale chodzi tylko w momencie, jak jest urządzenie uruchomione. Także być może zasila tutaj płytkę tą cyfrową. Tu jest układ ładowania, wyszło, który ładuje akumulatory. I tutaj ten kawałek, który jest cały czas zasilany i on wychodzi na to, pobiera te około 4 mA, których niestety nie uda się uniknąć. Ten układ tutaj jest układem załączającym całość urządzenia. Tutaj na jedną z nóżek wchodzi sygnał z przełącznika zasilania, z tego tutaj przycisku. Jest podłączony do tego układu. Nie wiem, jaki to układ, bo jest zdarty tutaj. Zdarte jest oznaczenie, zresztą nie tylko na tym, więc trudno powiedzieć. Tu mamy stabilizator, który daje 3,3 V, które zasila właśnie ten układ scalony, który powoduje załączenie całej reszty, pojawienie się napięcia na stabilizatorze tutaj 3,3 V do tego już układu cyfrowego, który całość napędza. Niestety no, nie da się tutaj właściwie nic mądrzej zrobić. Trzeba by przerobić chyba całą logikę tego układu. Ja Wam tylko pokażę jedną rzecz, może mi się uda. Widzicie amperomierz. W tej chwili załączyłem zasilanie baterii. Nic właściwie się nie zmieniło. Teraz załączę zasilanie na wejście tego układu. No i w tym momencie już widzicie jakiś tam pobór, ale praktycznie żaden, bo układ i tak jest zasilany z zasilacza. Odłączam zasilanie i zostajemy przy tych 4 mA. Nie pokażę tutaj już, bo już brakuje mi kamery. W tej chwili jest 9 V. Ja zjeżdżam. Widzicie, napięcie się, prąd się zmienia, pobierany. Jestem 6,7 V. Jadę niżej. O, tu już taki był przeskok. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. I prąd praktycznie przestał być pobierany. I jest napięcie na zasilaczu równe 6 V. Czyli ten układ odpina nam zasilanie. Jeżeli teraz zwiększę napięcie, no to nic się nie dzieje. Mam już 8 V i właściwie nic się nie zmieniło. Poboru prądu tutaj nie ma. Dopiero jak włączę ładowanie tego akumulatora, nazwijmy, w tej chwili to jest zasilacz, i wyłączę, zostaje te 4 mA. No, wygląda na to, że ten układ tak po prostu działa. To tak miało być. I tutaj w tym temacie no specjalnie nic się nie da zrobić, trzeba po prostu tą baterię doładowywać. Ja jednak zostawię ten układ z tym odłącznikiem baterii, tak jak to było zrobione, bo z tego co wiem jest rzadko wykorzystywany. No i po prostu tak jak do tej pory trzeba będzie po prostu podłączać zasilanie zewnętrzne, żeby można było korzystać z zasilania akumulatorowego. No jeżeli później nie będziemy chcieli, no to nie możemy rozpinać tego wyłącznika, który jest tam z tyłu, bo po prostu to przestanie działać. No niestety nie udało się tutaj nic zrobić. Wygląda, że po prostu tak został zaprojektowany ten układ, tak ma działać. Tu nie ma żadnych nieprawidłowości, bo właściwie nic nie znalazłem, co by mogło nie funkcjonować. To odpina przy zaniku napięcia. Także troszeczkę się pogrzebało. No i tyle. No nic więcej tutaj nie wymyślę. Można by tam kombinować, żeby przy załączeniu podawać napięcie pewnie na wejście, albo gdzieś tutaj znaleźć miejsce, gdzie by to tak jakby wzbudziło ten układ. Ale szkoda czasu i zabawy. Wykorzystywany jest w momentach, gdzie często jest ładowarka, no bo ta bateryjka wewnętrzna na długo nie starcza, więc można spokojnie podpiąć i uruchomić. Także nie da się tego zrobić tak w 100% jakby się chciało, zwłaszcza jeżeli chodzi o te rozładowywanie tutaj tego akumulatora w momencie, kiedy urządzenie jest wyłączone. Teraz na sam koniec jeszcze ciekawostka. To już zrobiłem tak jakby po zakończeniu całego procesu przygotowania filmu. Widzieliście, że tam zachowywało się tak, jak się zachowywało. Natomiast po złożeniu i podłączeniu do akumulatora, o dziwo, obecnie zaczęło to działać tak, jak powinno. W
tej chwili się nie załącza, bo jest akumulator tym guzikiem odpięty. Ja tutaj ten akumulator podłączę i urządzenie się załącza. Robiłem to już kilkanaście razy i zaczęło to funkcjonować. Więc no teraz trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Tamto zachowanie, aczkolwiek no dziwne, bo nie powinno tak być, no ale różne pomysły konstruktorzy mają, więc nie widziałem też, powiedzmy, w tym nic takiego dziwnego, że to nie chciało ruszyć po podłączeniu zasilania. Natomiast, tak jak mówię, no wydawało się dziwne, no jednak znaczy, że działa też to normalnie. Co było przyczyną? Trudno powiedzieć. Ja co prawda tam przelutowałem parę elementów i być może to w efekcie wpłynęło na poprawę tej sytuacji i miejmy nadzieję, że tak to już zostanie. Urządzenie będzie funkcjonowało za każdym razem, kiedy ten wyłącznik się odłączy, kiedy akumulatory nie będą rozładowywane. Jeszcze sprawdzę też, czy w tej chwili ten pobór prądu z nich jest. Oczywiście już bez rozkładania, po prostu zostawię w trybie załączonym, zajrzę za powiedzmy 2-3 dni i zobaczę, jaki poziom baterii pokazuje ten wskaźnik, który tutaj widać. Raz są dwie kreski, potem może będzie jedna, może będzie czerwony, to sobie zobaczę. No ale efekt jest taki, że teraz jest rozpięta bateria. Załączenie tutaj jest niestety problematyczne, bo mogłem go wymienić, aczkolwiek tym klejem był zalany. No działa. Za każdym razem funkcjonuje. No więc cóż, no. Czyli przypadkiem udało się naprawić coś, co nie wiadomo, czy w ogóle było zepsute. Także dzięki za uwagę, za obejrzenie tego no takiego nietypowego filmu i zapraszam jak zwykle do innych filmów, które na moim kanale prezentuję.